Cześć, tutaj Zenek ze Wojla Poland. W dzisiejszym króciutkim demo pokażę Wam Tanzu Mission Control. Czym jest, jak wygląda i jakie rzeczy możemy w nim skonfigurować. I do czego może nam się przydać. Na początku Tanzu Mission Control jest scentralizowaną platformą do zarządzania klastrami kubernetesowymi. Czyli to takie miejsce, gdzie możemy sobie podłączyć klastry Kubernetes, je tworzyć, konfigurować itd. W obecnej wersji wspierane są klastry Kubernetes oczywiście Tanzu, Google, Azura i AWS-a. Więc tutaj mamy sporo możliwości. Możemy oczywiście podłączyć również dowolny klaster Kubernetes i nim zarządzać. Na początku musimy się zalogować do Tanzu Mission Control. Oczywiście musimy założyć sobie konto na stronie cloudvmware.com, wybrać sobie naszą organizację. Najlepsze jest to, że w ramach jednego konta możemy posiadać wiele organizacji. Jeżeli ktoś będzie chciał, abyśmy zarządzali jego klasterami kubernetesowymi, może nas do takiej organizacji zaprosić. Na początku, jak widzimy, mamy launchpad, jakieś gówno, które jest do mnie niepotrzebne, w ogóle kto to czyta, ale możemy sobie tutaj przyklikać i po prostu przykieruje nas do odpowiednich elementów, które chcemy gdzieś tam zarejestrować, skonfigurować i tak dalej. Na przykład w naszym przypadku chcemy zarejestrować tutaj środowisko vSphere'owe, więc wchodzimy w administrację, management clusters i zarejestruj. I tutaj do wyboru mamy albo sam klaster TKG, albo vSphere with Tanzu. Wybieramy sobie nazwę, grupę, gdzie ma zostać dołączony nasz klaster. Oczywiście te grupy tutaj możemy wcześniej utworzyć. Wybrać sobie, czy mamy tutaj potrzebę uruchomienia proxy, aby dołączyć do takiego klastra. W niektórych przypadkach ze względu bezpieczeństwa takie proxy jest wymagane gdzieś tam w środowiskach. W naszym przypadku nie ma. No i generowany jest piękny link, który sobie kopiujemy i wrzucamy do vCenter i rejestrujemy nasz klaster. Dobrze, po jakimś tam okresie czasu dorobiłem się kilku klastrów. Parę jest podłączonych, parę nie jest podłączonych. Niektóre działa na procesorach Intela, niektóre nie, niektóre są w ramach wirtualizacji zagnieżdżonej. Są też takie różne dziwne testowe twory, także tutaj pod tym kątem mamy parę możliwości co do konfiguracji i dodawania tych klastrów managementowych. Co dalej? Oprócz tego, że możemy dodać sobie do Tanzu Mission Control nasze klastry, gdzie są przetwarzane workloady oparte o Kubernetes, co więcej możemy z tego poziomu wykonać. Możemy na przykład tworzyć grupy. Jeżeli mamy dużo tych klastrów i tak dalej, możemy je grupować w odpowiedni sposób i tak dalej, i tak dalej. Te klastry będziemy widzieć również tutaj, będziemy widzieć, które są podłączone, które nie podłączone, które mają jakieś tam problemy. Będziemy widzieć nasze zasoby, do których mamy uprawnienia. Oczywiście w ramach klastrów i tak dalej mamy też namespace'y, więc też będziemy mieć do nich wgląd, więc widzimy, że sporo tego jest. Jeżeli chodzi o sam workload, to tutaj też widzimy, co w ramach jakiego klastra jest uruchamiane i tak dalej, i tak dalej. Mamy również katalog, z którego możemy bezpośrednio instalować sobie pakiety na klastry kubernetesowe. Tutaj akurat mam kilka przykładów. Mamy tutaj Grafanę, Harbor, Kontura, Prometeusza. Takie podstawowe rzeczy, które możemy out of the box po prostu instalować, jeżeli chodzi o taki klaster kubernetesowy.
Ok, tu mam jakiś przykładowy klaster, który utworzyłem jakiś czas temu. Możemy go z tego poziomu usunąć. Musimy wpisać jego oczywiście nazwę i oczywiście delete. Chwilkę to potrwa. Teraz informacje są wysyłane do naszego vCenter i tam automatycznie wszystko zostaje wyłączone i usunięte, czyli ten klaster zostaje unicestwiony. I bum. Ok, gdy mamy klaster usunięty, chcemy sobie utworzyć nowy, wybieramy sobie, w którym miejscu mamy to wykonać, w jaki sposób ma być zdeployowane, nazwę klastera, do jakiej grupy ma zostać wrzucony ten nasz klaster. Wybieramy sobie tutaj co i jak ma wyglądać pod kątem właśnie vCenter, czyli w jakim katalogu, w jakiej sieci ma zostać dopięty ten klaster, z jakiej mamy korzystać. Oczywiście te wszystkie elementy muszą być już skonfigurowane wcześniej. Szukamy sobie sieci, która jest mi tutaj potrzebna dokładnie. Wybieramy sobie storage, na który ma być uruchomiony. Wybieramy sobie worker, jaki ma zostać powołany. Adresację dla podów i dla serwisów. Możemy wybrać sobie CNI albo Antrea albo Calico. W przypadku Antrei mamy tutaj parę możliwości co do kustomizacji jej. Możemy włączyć egress, jakieś flowy odnośnie przekazywania flowów i tak dalej. Więc tutaj mamy wszystkie możliwości na obecną chwilę. Oczywiście cały czas się to zmienia, cały czas jakieś nowe rzeczy są dokładane. Ok. Wybieramy sobie wersję Kubernetesa, jaką mamy. W tym momencie sobie wybiorę, jeżeli chodzi o control plane, jako pojedynczy node. Możemy sobie wybrać w wysokiej dostępności. Tutaj też nie ma z tym problemu. Jeżeli chodzi o pulę i utworzenie workerów, to z jakich właśnie ma być powoływany z jakiej klasy ma być powoływany dany worker. No i tak naprawdę możemy jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy sobie pokonfigurować jako dodatkowe wartości, które są opcjonalne. No oczywiście klikamy Create Cluster i czekamy chwilkę, aż klaster zostanie powołany. W tym momencie jeszcze nie mamy klastra, została dopiero wysłana informacja do naszego vCenter i za chwilkę powinniśmy mieć działający klaster powołany z poziomu Transmission Control. Tutaj widzimy aktualny status, co się dzieje, jakie zasoby, jakie adresy IP i tak dalej zostają przydzielane do naszego klasera. Więc zostaje nam poczekać, aby wszystko zakończyło się powodzeniem i możemy działać sobie dalej z klastrem. Żeby nie czekać, aż tamten klaster się powołał, to tutaj pokażę, co widzimy w ramach klastera, w ramach Transmission Control, jakie widzimy informacje o klastrze. Oczywiście oprócz zasobów, wersji i tak dalej, widzimy również jakieś integracje. Z tego poziomu również możemy włączyć Data Protection, czyli tak naprawdę zainstalować Velero w ramach klastra. I tak jak w przypadku vSphere widzimy nasze nody, widzimy namespace'y, które gdzieś tam są utworzone na tych nodach. Możemy utworzyć własny namespace w ramach takiego klastra. Widzimy, jakie mamy deploymenty i tak dalej. To, co w sumie możemy też zerknąć na to,
w Octant, tak? W takiej aplikacji do wizualizacji. Możemy jakieś addony wrzucać, czyli tak w tym przypadku widzimy paczki, które są zainstalowane w ramach klastra. Możemy sobie wybierać inne i instalować. Tutaj mamy właśnie na przykład dla tego klastra jest szerszy, bogatszy katalog, jeżeli chodzi o paczki. I na przykład w przypadku Tanzu, oprócz tych domyślnych, mamy jeszcze takie ekstra, typowo paczki tanzowe, więc tutaj możemy doinstalować je od razu z poziomu właśnie tego interfejsu. I oczywiście widzimy też zainstalowane paczuchy, które aktualnie działają. Co więcej, w ramach tego klastra możemy zrobić integrację z repozytoriami różnego rodzaju. Możemy również uruchomić Continuous Delivery, jeżeli chodzi o uruchamianie aplikacji. No jeżeli chodzi o resursy, to tutaj mamy Tanzu, Helma i Gita możemy sobie własnego podłączyć. Oczywiście do repozytorium możemy dorzucić swoje credentiale i oczywiście widzimy sekrety, które są wrzucone. I oczywiście możemy też zobaczyć eventy pod warunkiem, że mamy oczywiście wystarczające uprawnienia. Dodatkowo jest tutaj takie coś jak inspekcja. Możemy tutaj wykonać sobie sprawdzenie klastra pod kątem bezpieczeństwa, na przykład bezpieczeństwa i tutaj mamy właśnie benchmarki CIS-u, więc tutaj możemy sobie wybrać i uruchomić i później otrzymać informacje na temat właśnie tego bezpieczeństwa. Co więcej, tutaj już przeszliśmy przez te katalogi. Jeżeli chodzi o zarządzanie dostępem, możemy sobie to dzielić per klastry, per workspace. Oczywiście możemy wrzucać polityki, do czego mamy mieć dostęp i tak dalej. Więc tutaj pod kątem bezpieczeństwa jest tu dość mocno rozwinięty temat. Te inspekcje to tak jak mówiłem, możemy uruchomić tam z poziomu klastra lub tutaj przez Run Inspection. Co do jeszcze administracji, to mamy jeszcze takie coś jak Target Locations, o którym chciałbym jeszcze powiedzieć. Są to dostępne lokalizacje, jeżeli chodzi o backup, na przykład o backup, gdzie będziemy właśnie go składować. Możemy sobie utworzyć właśnie taki przestrzeń albo w ramach S3, albo kompatybilnego S3 lub na Azure. I te storage, przestrzenie dyskowe mogą być wykorzystywane na potrzeby backupu. Tak na szybko to taki krótki przegląd, jeżeli chodzi o Tanzu Mission Control. Oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, wszystkie funkcjonalności, które tutaj gdzieś pokazałem, które zobaczyliście, to jakby początek. VMware dość mocno chce rozwijać ten produkt, więc cały czas pojawiają się nowe rzeczy. Należy też pamiętać o tym, że póki co usługa jest dostępna w formie cloudowej. Być może niedługo pojawi się w formie on-prem, więc nie będziemy potrzebować tutaj dostępu do internetu. Na obecną chwilę póki co potrzebny jest dostęp do strony cloudvmware.com oraz tmc cloudvmware.com.
na porcie 4.4.3, aby zintegrować środowisko i aby ta komunikacja była. Jak widzimy, to całe zarządzanie jest bardzo fajne, tylko należy też pamiętać o tym, że minusem tego rozwiązania jest to, że w przypadku posiadania rozwiązania w chmurze, gdy zostaniemy odcięci od środowiska, nie będziemy mieli dostępu do internetu, nie będziemy mogli się skomunikować z Cloud VMware.com, to nie będziemy mogli tak naprawdę zmienić i uruchomić jakiejkolwiek konfiguracji deploymentu i tak dalej. Więc tutaj należy o tym pamiętać. Czy to jest dla wszystkich? Trudno powiedzieć, musicie zdecydować sami, czy warto w to iść. Aczkolwiek jeżeli posiadacie wiele workloadów, bardzo dużo klastrów w różnych środowiskach, nie tylko w vSphere'owym, to myślę, że warto się nad tym zastanowić. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne materiały i zapraszam oczywiście do czytania naszego bloga.